Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielu pewnie z nas zastanawia się, jak często powinniśmy przystępować do spowiedzi świętej. Jaka to powinna być częstotliwość? Oczywiście tutaj nie ma jakby jednej reguły. Na pewno częstsza spowiedź przynosi większe korzyści. O tym za chwilę powiem. Jedno jest pewne. Myślę, że to już teraz mniej nas dotyczy, ale powiem tak historycznie, że kiedyś trzeba było się wyspowiadać przed każdą komunią świętą. No więc właściwie, jeżeli ktoś chciał przystępować, nie wiem, co 2 tygodnie, co tydzień do komunii świętej, no to właściwie musiał się najpierw wyspowiadać święto. I zmienił to papież Pius X i on zalecił częstą komunię świętą i przez to też jakby polecił, że spowiedź święta nie musi być przed każdą spowiedzią świętą, przed każdą komunią świętą, ale wystarczy, że wyspowiadamy się raz na jakiś czas. Mało tego, już Sobór Trydencki uczył, że właściwie przystąpić do spowiedzi świętej winniśmy dopiero wtedy, kiedy popełnimy grzech śmiertelny. A więc wtedy jest konieczność, byśmy przystąpili do spowiedzi świętej. Jeżeli nie popełniliśmy grzechu śmiertelnego, właściwie nie mamy konieczności przystępować do spowiedzi świętej. Przykazanie kościelne mówi, żeby tylko raz w roku, około okresu wielkanocnego się wyspowiadać i możemy normalnie przystępować do komunii świętej cały czas, jeżeli nie popełnimy grzechu śmiertelnego. I co do tego nie powinniśmy mieć wątpliwości nigdy. Jeśli nie popełniliśmy grzechu śmiertelnego, możemy śmiało przystępować do komunii świętej. Ale oczywiście nie musi być tak, że tylko wtedy, kiedy popełnimy grzech śmiertelny, przystępujemy do spowiedzi świętej, bo to by oznaczało, że niektórzy z nas przystępowaliby do tej spowiedzi świętej raz w roku, wtedy, kiedy przykazanie kościelne nam to nakazuje. A przecież niewątpliwie częste przystępowanie do spowiedzi świętej jest ogromną łaską. I tutaj myślę, że takim najlepszym wzorcem, przynajmniej dla kogoś, kto do tej pory tego nie praktykował, jest przystępowanie raz w miesiącu do spowiedzi świętej. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście postąpić na drodze duchowej, to jest to dobra praktyka, by się raz w miesiącu wyspowiadać, bo to przynosi nam po prostu zbawienną łaskę. Pan Bóg udziela nam łaski przez ten sakrament do pokonywania słabości i do wypracowywania cnót w nas. Na dodatek jeszcze powoduje to po prostu zrywanie z grzechem. Jesteśmy na bieżąco w rachunku sumienia, przypominaniu sobie słabości. Lepiej jest podjąć po prostu nam walkę i dodatkowa zaleta, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy spowiednika stałego, to jest kierownictwo. Słyszymy rady pewne, które mogą nam pomóc w naszym tym wewnętrznym zmaganiu, w pracy nad sobą. Niektórzy oczywiście mogą się spowiadać jeszcze częściej, na przykład co 2 tygodnie. Już takie dusze rzeczywiście, zazwyczaj takie poświęcone Panu Bogu, nawet raz na tydzień się spowiadają, ale tak się też zdarza. Też jest to piękne, oczywiście to już trzeba czuć taką wewnętrzną potrzebę, takie przynaglenie ze strony Pana Boga. A więc częsta spowiedź na pewno jest chwalebna, niesie dużo zalet. Ale przypomnę jeszcze raz, do spowiedzi świętej musimy przystąpić wtedy, kiedy popełnimy grzech śmiertelny. Wtedy jest to konieczność. Mało tego, chcę to podkreślić stanowczo. Wiem, bo spowiada mi coraz więcej z takich spowiedzi świętej, że ktoś spowiada się na przykład przy okazji świąt, bo na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Nie łamie oczywiście przykazania, bo spowiada się przynajmniej raz w roku, a często nawet 2 razy w roku. Ale te osoby bardzo często popełniają grzech śmiertelny w międzyczasie, między tymi spowiedziami świętymi i trwają miesiącami w grzechu śmiertelnym. Oczywiście nie przystępują do komunii świętej, ale są pozbawieni łaski uświęcającej, która jest konieczna do zbawienia. To powinien być w ogóle priorytet w naszym życiu. Życie w stanie łaski uświęcającej. Ani jeden dzień bez stanu łaski. A nawet jeśli upadniemy w grzech śmiertelny, jak najszybsze jest korzystanie ze spowiedzi świętej. Mówiłem o tych skutkach
jakie przynosi popełnienie grzechu śmiertelnego w duszy ludzkiej. Jest to całkowita śmierć duchowa. W takim stanie nie powinniśmy żyć długo, a wręcz jak najszybciej szukać ratunku. Oczywiście najpierw wzbudzamy żal doskonały, bo wiadomo, że nie mamy przy sobie od razu spowiednika, żeby się wyspowiadać. Najpierw wzbudzamy żal doskonały. Korzymy się przed Panem Bogiem, przepraszamy Go i przy najbliższej okazji korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odwlekajmy tego, a więc walczmy o stan łaski uświęcającej. A jeżeli jesteśmy osobami, które o ten stan walczą i nie popełniamy grzechów śmiertelnych, to jeżeli chcemy postąpić w naszym życiu duchowym, to zadbajmy o regularną spowiedź. Tak jak zaproponowałem, raz w miesiącu, szczególnie przy okazji pierwszego piątku miesiąca, pierwszej soboty miesiąca, bo warto praktykować te nabożeństwa. Nie będę o nich teraz mówił, warto, jeżeli ktoś nie zna, poczytać, ale warto przy tej okazji wyspowiadać się i wtedy korzystać z tych nabożeństw i tych łask, które są przypisane do tych nabożeństw w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca. Dzisiaj pomodlimy się za rządzących państwami, by wycofali prawo do aborcji w swoim kraju, by zaprzestali tego procederu. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.